Witajcie kochani, obiecałam Wam pokazać, jak robię kapustę kiszoną do słoików. Tutaj jest taki słoiczek jeszcze z zeszłego roku. Zobaczcie, ta kapusta jest jaśniutka, na pewno nie jest zepsuta w środku, nic nie pleśnieje, ma mnóstwo soku. Także ja uwielbiam taką kapustę robić właśnie do słoików, dlatego że mam ją na okrągły rok. W tej chwili mi zostały jeszcze 2 słoiki, bo już mam policzone mniej więcej, ile mi schodzi rocznie. U mnie wystarczy tak naprawdę, jak zakiszę 10 kg kapusty na nasze potrzeby. Głównie jemy na surowo, do kanapek, do jakichś, prawda, dań jako surówki. Natomiast robię też zawsze końcem sezonu, czyli teraz, jak już zaczynam kisić nową kapustę, to co mi zostanie, przerabiam sobie na bigos do słoików i potem te słoiki mamy też, prawda, na takie okazje, gdzie nie ma czasu nic innego ugotować i mam je do wyciągania, czy na jakieś wyjazdy, prawda? Tu mam tą zeszłoroczną kapustę, ale Wam pokażę, co potrzeba jest do ukiszenia kapusty właśnie w słoikach. Ja kiszę w słoikach, dlatego że jak kisiłam w beczkach, to niestety ta kapusta tak długo się nie przechowywała. To trzeba za każdym razem myć, czyścić te nie wiem, kamienie, czy tam coś innego jak mamy. Tak jak przykrywamy deską czy kamieniem, to trzeba wszystko czyścić, myć, prawda, ściągać ten kożuch fermentacyjny i nigdy ta kapusta tak długo się nie trzyma. Niestety dostaje się tam powietrze, bakterie i to się po prostu zaczyna wcześniej psuć. A kapusta w słoikach, zakiszona od razu do słoików, nie psuje się. Tutaj się nie dostaną żadne bakterie dodatkowo, bo zamykamy te słoiki od razu i tam się nic złego nie dzieje. Niektórzy kiszą sobie, robią kiszenie takie wstępne w dużym jakimś pojemniku i potem przekładają. No, ma to swoje plusy, prawda, bo już ukiszoną kapustę wkładamy do środka, natomiast mogą się zawsze jakieś bakterie dostać i niestety kapustę możemy stracić, może się zepsuć. A tu jak zrobimy, mamy pewność, że nic się złego nie wydarzy. Pokażę Wam, co potrzebujemy do takiego kiszenia. No przede wszystkim kapustę. I jeżeli mamy swoją z ogrodu, no to wiadomo. Myjemy sobie, czyścimy taką kapustkę i albo szatkownica, prawda, taka ręczna. Ja nie mam, ale ja używam, mam taki malakser, taki ręczny, nieduży, słuchajcie. On nie ma dużego wsadu tutaj. Tu jest dość duże miejsce, ale kroję sobie taką kapustę na mniejsze kawałki, wrzucam, ustawiam sobie, o, taki nóż, popatrzcie tutaj na płasko. I to mi szatkuje fajnie. Później ta kapusta jest fajna, bo nie jest taka długa, nie ma takich długich tych kawałków jak z szatkownicy i do surówek czy do jakichś innych dań nie muszę tego dodatkowo kroić. Tylko już mam taką fajną kawałeczki. Albo, tak jak dla mnie, ja kupuję taki gotowy worek, poszatkowany i mam dobre źródło, gdzie przychodzi super ta kapusta, czyściutka, fajna i po prostu używam taką. I co robię? Micha, wrzucam wszystko do miski. Potrzebujemy tak naprawdę tylko tą kapustę plus sól i już Wam powiem. Soli powinno być na wsad na warzywa, które damy, kapustę czy coś, jeśli dołożymy i zrobi większą wagę, powinno być około 3%. Tutaj mam 300 gram, czyli na te moje 10 kg kapusty. Troszkę soli dorzucę. 2,5% też jest ok, natomiast między 2,5 a 3% policzcie sobie po prostu, ile macie wagowo i sypnijcie tej soli. U mnie to jest zawsze sól niejodowana, czy z Kłodawy, czy z Wieliczki, byle była niejodowana sól. No i co? I potem to już jest kwestia Waszego gustu. Możecie zrobić samą kapustę z solą, nic więcej nie dokładać, będzie przepyszna. Albo można sobie dotrzeć marchewki, ja lubię taką, dokładam sobie czosnek pokrojony, dokładam sobie trochę chili, czasami koperek jeszcze dorzucam. Zawsze dorzucam liście laurowe, bo to jest, słuchajcie, dla mnie na stawy, wspomaganie. Zawsze, zawsze, zawsze. Gdzie mogę, to dokładam, chociaż trochę. To jest akurat mój liść laurowy z ogródka. I co jeszcze? Ziele angielskie, no co lubimy? Niektórzy lubią kminek, inni nie lubią. Ja nie dokładam osobiście, ale można sobie dołożyć. I jeszcze mam taką super wersję kapuchy kiszonej. Słuchajcie, tylko do niej trzeba okulary do nurkowania, żeby sobie przytkać nos i się nie udusić. Ukopany chrzan z ogródka ścieram w dużych ilościach i dokładam taką, osobno robię taką kapustę z chrzanem tartym. To jest po prostu petarda. Tak na surowo do zjedzenia, no coś pysznego. Pokażę Wam potem, jak robię tą kapustę, jak ją ugniatam. Zobaczycie, ile czasu to trwa.
Kapusta później po zakręceniu słoików naprawdę no, na rok czasu na spokojnie sobie może stać. Dłużej nie ma sensu. Co roku sobie warto zrobić świeżą i tyle. No bo te kiszonki też tracą swoje właściwości po jakimś czasie. To nie ma potrzeby, żeby tyle stały. Poza tym po roku kapusta robi się już bardzo kwaśna, bo ona dalej kiśnie cały czas. Także zabieram się do pracy. Zaraz Wam pokażę, co będę robiła. Taką przynajmniej podstawową kapustę Wam pokażę, jak robię, a ja sobie potem będę jeszcze dorzucać coś do niej. Podstawa, zakładam sobie rękawiczki, bo tutaj, prawda, będziemy się bawić w soli. Poza tym zawsze te dłonie gdzieś tam, jakieś bakterie mogą być, nie ma co brudzić tej kapusty. O, zegarynkę też ściągamy. I teraz tak. Kapuchy sobie biorę. Jeśli nie muszę szatkować, mam gotowca, to po prostu wrzucam. O. Ja u nas lokalnie kupuję taką kapustę. W tym roku dałam niecałe 17 zł za takie 10 kg poszatkowanej kapusty. No jest piękna. Super pachnie. I można robić. Wrzucam sobie połowę. Do tego moja sól. Popatrzcie, na 10 kg to jest tak naprawdę taka pełna szklanka 250 ml soli. To tak wagowo wychodzi. Połowę sobie sypnę na tą część. Trochę już mogę przemieszać. Potem reszta. Bo nie wiem, czy się wszystko zmieści, ale powinno, bo już w tej misce robiłam nieraz. Słuchajcie, miska jakaś duża, byle była czysta, albo jak wylejecie dziecko z kąpielą, to też można wykorzystać, tylko wyszorować porządnie taką wanienkę. Ja dawniej używałam wanienki właśnie, takiej dziecięcej jeszcze jak mi została. Dziecko urosło, a wanienka została. One są takie fajne akurat, wygodne do robienia. Kapuchy. No i co? I tak naprawdę to, co teraz zrobiłam, to by wystarczyło. Nie musimy nic więcej tutaj dokładać. Serio, taka kapusta będzie pyszna. Ona zresztą za chwilę, jak ją tutaj ugniotę, przemieszam, ona już będzie pychota do jedzenia, tak na surowo. No, a potem co? Ja sobie to teraz przemieszam i ona sobie będzie tutaj leżała przez godzinkę, przez dwie. Potem sobie ją znowu przemieszam, troszkę ugniotę. A po 3, mniej więcej 4 godzinach ona już jest taka miękka, taka przejrzysta, słuchajcie. Trzeba ją trochę pougniatać. Ja to robię dłońmi. Można sobie kupić kaloszki do tego, tak? Dziecko wstawić, nie ugniata. Ale mi to wystarczy rękami, jak ugniotę. Raz, drugi, trzeci. Trochę poleży. Dzisiaj mam wolny dzień. To będę sobie robiła jakieś inne rzeczy w międzyczasie, a to się tu będzie, prawda, przegryzało. Trochę sobie poleży. O, ona już puszcza sok, popatrzcie. Troszkę soli poczuła. O. Ale niech sobie leży. Jeszcze sobie to podzielę do jakichś misek, dołożę sobie tutaj, prawda, tak jak Wam mówiłam, część sobie zrobię z tym chrzanem, a resztę zrobię z marchewką, czosnkiem, chili, liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Taką lubię najbardziej. I taką używam już do gotowania, do różnych rzeczy. Niektórzy myślą, że jak się dołoży marchewkę, to wtedy jest bardziej słodka ta kapusta, ale nic mylnego. Słuchajcie, jak sobie zrobicie kiszoną marchewkę i spróbujecie ją, to się przekonacie, że marchewka kiszona słodyczy nie dodaje. Jest po prostu kwaśna i tyle. No jest fajna, kolorowa taka suróweczka i tyle. I też do gotowania, do bigosu, to czemu ma nie być tam marchewki? Niech sobie będzie. Ja lubię. O. I zobaczcie, jakie to już jest fajne. Takie już mokre. Trochę sobie tu poleży jeszcze to przemieszam, a potem będę pakowała w słoiki. Pokażę Wam, jak pakuję, jak zakręcam, co później z tym robię, żeby ta kapusta no nie straciła potem tej wilgoci, żeby nie wypłynął cały sok z niej, prawda, przez ten czas, kiedy będzie się kisiła. Ja nie muszę jej przebijać, nic z nią nie robię później. A widzicie,
Tu jest moja kapusta po roku. Ona jest naprawdę genialna. Jest pyszna w dalszym ciągu, tylko w tej chwili jest mocno kwaśna, bo już jest no, rok czasu leżała w spiżarni i to nie w zimnej piwnicy, tylko ja mam ją w spiżarni, gdzie latem jest i 20 stopni. Także to nie są jakieś warunki, prawda, takie chłodnicze, tylko normalnie, gdybyście sobie zrobili to, jak mieszkacie w bloku, macie jakieś chłodniejsze miejsce, to można sobie śmiało przechowywać. Każdy może sobie zrobić taką kapustę. Czy jak kupicie szatkowaną, to sobie ją wykorzystać, zrobić więcej, czy kupić sobie ze dwie nawet takie główki, zrobić sobie 3-4 słoiczki i mieć na bieżąco, potem sobie dorabiać zimą jeszcze. Super sprawa. Zawsze możecie przecież przechowywać po ukiszeniu, choćby nawet w lodówce. Takie 2-3 słoiki, to nie jest problem. A macie swoją kiszoną, pyszną, bardzo zdrową dla układu pokarmowego i Waszej odporności kapustę nieoszukaną, jakąś zakwaszaną, octami i tak dalej ze sklepu, tylko wiecie, co jecie. Także nawet kupna będzie 100 razy lepsza. Taka świeża kapusta i ukiszona przez Was, naprawdę ukiszona, a nie kupowane te kiszone kapusty ze sklepu czy z marketu jakiegoś. Moja kapusta już sobie poleżała ze 4 godziny, taka nasolona. Popatrzcie, jaka ona już jest soczysta. To już jest pełno soku na dnie w tej misce, także będzie fajna, soczysta kapusta do słoików i łatwo się ubije, tak? Już ją włożę do słoików i ona już bardziej, że tak powiem, nie siądzie. Jedynie będzie troszeczkę burzało, jak ona będzie fermentować, tak? I woda będzie chciała i ten sok wypływać ze słoików, ale to Wam powiem za chwilę, co z tym będę robić. I tak, tutaj mam część kapusty w tej misce, bo tu będzie kapusta z chrzanem. Chrzan sobie wykopałam w ogródku, ale słuchajcie, nie wiem, jak ktoś z Was starł kiedyś chrzan, to wie, co się dzieje. On jest tak ostry. Kiedyś sobie bez żadnego zabezpieczenia wrzuciłam do malaksera, żeby go zetrzeć i słuchajcie, myślałam, że mi po prostu oczy wypali. Także teraz już się zabezpieczam. Na szczęście nurkujemy, więc no nie da rady inaczej. Tylko tak można. Trochę mnie będzie słabo słychać, bo przez DOS, ale chyba... A jeszcze Wam pokażę. Stop. Daję sobie tą nakładkę taką, starką tutaj na wierzch. I na dole jeszcze do poszatkowania, żeby to jeszcze bardziej rozdrobniło. I lecimy. Raz. Dobra, starczy. I uciekam z tym od rabat. Już mi się nie chce tego nawet rozdrabiać więcej. No i mam, słuchajcie, tutaj tyle chrzanu. Ja nawet tych okularów nie ściągnę, dopóki nie zrobię tej jednej partii kapusty. Także dorzucam, mieszam, ale naprawdę warto, jest przepyszna, jest taka z chrzanem. O, już czuję, jak wdycham gardło, że mnie aż piecze, masakra. Słuchajcie, to jest po prostu kosmos. Już nic nie widzę. Okulary zaparowane. Wow, ale siekiera. Jak ktoś ma, słuchajcie, zatkane zatoki. 5 sekund inhalacji i po nim. Dobra. Pokażę Wam na jednym słoiku, jak to upycham. Słuchajcie, biorę sobie tutaj, widać, tak mieszam, żeby z tym sokiem się złapało i wkładam do słoika. Tu tak upycham. Zaraz Wam pokażę z góry jeszcze, jak to będzie wyglądać. I upycham. Tak jest z sokiem. Zbieram sok, jak w gąbkę w to i upycham. I mocno paluchami. I jeszcze. I ma być mocno upchnięte, naprawdę tak uciśnięte, żeby całe powietrze wyszło.
powiesić się na tym i żeby było przykryte dotąd sokiem. Potem, słuchajcie, zakręcamy mocno zakrętką i odstawiamy. Zaraz Wam pokażę. O matko jedyna, napełnię tylko te skrzanem, już nic nie widzę. Zaraz Wam nagram. O, nawet nie mogę wyłączyć, bo... O matko. Słuchajcie, wyszły mi 3 słoiczki tutaj. Tu zostało jeszcze trochę soku i kapusty. Takiej z chrzanem, ja to dorzucę do reszty tamtej kapuchy, żeby też tam miała troszkę chrzanu, ale już nie będzie takie mocno chrzanowe. Te zaraz zakręcę i mogę nagrywać dalej bez gogli do nurkowania. I chlub. To zakręcimy. Słuchajcie, zakrętki biorę zawsze nowe, tak, bo to jest kwas i po prostu zakrętki zaczynają rdzewieć, jakby były tutaj za długo czy jakieś używane, a jak damy nowe, no to wiadomo. Zakręcam mocno i odstawiam do pojemnika, bo to będzie wyciekać niestety sok w międzyczasie. Teraz Wam pokażę, co robię z resztą kapusty, z tą podstawową taką nie z chrzanem. Tu sobie dorzuciłam tej chrzanowej troszkę, a resztę już mam, popatrzcie, wymieszane. Kapusta, dorzuciłam sobie marchewkę, ziele angielskie, liście laurowe ode mnie z ogrodu. Jest troszkę chrzanu, jest trochę czosnku i jest też papryka ostra. Dałam trochę chili, bo uwielbiam po prostu, jak jest troszkę chili dorzucone. I co? I teraz popatrzcie, tu jest dużo soku na dnie, ale żeby ta kapusta była soczysta, to tak, na pewno upychamy bardzo mocno tutaj w środku. Tego nie wyjdzie bardzo dużo, z takich 10 kg to nie wiem, za 12 słoiczków najczęściej mi wychodzi. O, i upychamy tak mocno kciukami, aż się wieszam na tym słoiku praktycznie. O. Ale tak upycham, żeby mi się palce tam zmieściły, a na taką głębokość mniej więcej, żeby ta kapusta była mocno wciśnięta, a reszta to ma być sok. I zostawiamy tak, żeby całe powietrze niech sobie wyjdzie i zostawiamy tak, żeby było tutaj soku dość dużo w tym słoiku. Tak no mniej więcej do tego rantu. Tutaj, tu gdzie idzie zakrętka. I jak sobie to wszystko porządnie upchniemy, to potem zakręcamy słoiki zakrętką. I co robimy dalej? Jak zakręcimy taki słoik zakrętką, ja sobie go tu zamknę. Zakręcam mocno. A to akurat chyba nie trafiłam. 4 ma być. Dobra. To mamy ten. Tu już jest zakręcony. I słuchajcie, jak mamy zakręcony taki słoik, taka kapusta będzie burzała. Tutaj się robi ferment, dużo gazów i wiecie, taki słoik mógłby nawet strzelić, tak? Gdybyśmy nie upuszczali tego gazu. Jak była kapusta robiona w beczkach, to się tą kapustę przebijało i tak dalej, upuszczało się te gazy. A tutaj ja przez tydzień czasu będę sobie tą kapustę trzymała w kuchni. Wkładam sobie ją do takich, patrzcie, pudełek. Układam tu wszystkie słoiczki i trzymam to w kuchni w ciepłym pomieszczeniu. Możecie w innym pomieszczeniu, gdzie macie ciepło, bo z tydzień czasu to będzie się kisiło. I teraz tak, ja codziennie podchodzę tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. Przesunę. O. Podchodzę sobie tutaj codziennie, słuchajcie, i robię tak. Takie malutkie, odpuszczam troszkę ten słoiczek. Takie cyt. Teraz tego nie będzie słychać, bo nie jest nagazowane, ale po prostu tak przesuwam troszkę tą zakrętkę, tak żeby tylko wypuścić gazy. Nie otwieram, nie uchylam, nie wpuszczam tam powietrza, bakterii i tak dalej. Tylko takie robię cyt, odpuszczenie i zamykam z powrotem. I tak robię przez kilka dni, aż przestaną tak mocno, prawda, wypuszczać soki, gazy i tak dalej. To widać. W pewnym momencie one się zaczynają uspokajać. Jak się uspokoją, to po około mniej więcej tygodniu wynoszę je w chłodne miejsce. One lądują w garażu u mnie, na regale i tam już sobie mogą leżeć przez rok. Mi się takie słoiki nigdy nie psują. Przez rok czasu bez problemu przechowuję w tym garażu, mimo że tam mam różne temperatury. To nie jest chłodna piwnica,
Tam jest mniej więcej między 12 a 20, nawet 20 parę stopni latem i ta kapusta się świetnie przechowuje. Wiadomo, no, ona kiśnie cały czas, więc po roku jest już bardzo kwaśna, no ale nic się z nią nie dzieje, nie pleśnieje i nie ma problemu z taką kapustą. Kiedy jej nie otworzycie, ona jest po prostu pyszna i zdrowa. Za długo nie ma co kapusty trzymać, bo przy takich zakrętkach metalowych to wiadomo, tu już po 2 latach to by się zaczęły robić wżery do metalu, no nie ma co jeść takich rzeczy. Można sobie oczywiście kupić inne słoiki, one będą na pewno dużo lepsze. Wiecie, takie te z gumkami. I wtedy przypuszczam, że nie trzeba by nawet odpuszczać tego powietrza, bo taka zakrętka się lekko sama uniesie i po prostu te gazy jakby wyrzuci. Także myślę, że to takie słoiki z... Nie wiem, czy mam tu taki? Mam, poczekajcie, to Wam pokażę. Mam z ziołami. O, tu mam na przykład taki słoiczek. To akurat z ziółkami, z podbiałem, ale popatrzcie, tu jest taka gumeczka i wtedy jak sobie taki słoik zamkniemy, no to tutaj myślę, że się troszeczkę może by ten gaz ulotnił. Albo można by zrobić tak, leciutko ruszyć i tyle. No ale z tego co wiem od innych, to po prostu lepiej działają takie zakrętki właśnie przy robieniu takiej kapusty. Ja mam zwykłe słoiki, więc tylko upuszczam troszkę powietrza i nic więcej nie trzeba robić. Także zapraszam do zabawy w kuchni. Słuchajcie, róbcie taką kapustę. To jest super dla naszej flory bakteryjnej, dla naszych jelit, dla całego organizmu. Warto sobie zrobić, na pewno będziecie wiedzieli, co macie w tych słoiczkach. Możecie sobie kombinować, prawda, z różnymi dodatkami, tak jak ja to dzisiaj zrobiłam. I to wszystko jest pyszne. Robię też nieraz kimchi, kiszę inne warzywa, także bardzo fajne uzupełnienie naszej diety, no i wiadomo, nasza odporność na zimę. Zbliża się taki czas, kiedy warto by było być na pewno nieco silniejszym, tak? I walczyć z różnymi bakteriami i wiruskami. Także do zobaczenia i róbcie kapuchę. Zobaczcie jeszcze na koniec, ile mi wyszło tej kapusty. Z 10 kg kapuchy, takiej szatkowanej. Mam 12 słoiczków. Jedne są litrowe, inne troszeczkę mniejsze, tak jak ten tutaj, ale to jest taki zapas, to jest takie moje minimum na zimę, to co jemy na świeżo. Ale jeszcze Wam chciałam coś pokazać, słuchajcie, jak się okaże, że kapusta była bardzo soczysta i Wam zostanie dużo soku, mimo że zostawiliście dużo tego soku w słoikach, to nie wylewajcie tego soku. Po pierwsze, zostawcie go sobie w słoiku i możecie go sobie zakisić i też później, prawda, wypić. A po drugie, gdyby się wydarzyła jakaś taka kraksa, że Wam wycieknie bardzo dużo soku z jakiegoś słoika, bo na przykład nie dokręcicie sobie zakrętki i tak dalej, to zawsze można, wiecie, trochę oszukać, dolać tego soku i tyle. Bo nie ma nic gorszego niż taka sucha kapucha bez soku. Ona wtedy jest niezbyt smaczna. Także polecam, zostawcie sobie taki słoiczek awaryjny. On się zawsze może przydać, a możecie sobie też później po prostu taki zakwas wypić z kapuchy i tyle. No i cóż, dobrej zabawy życzę.